Hej, hej. Dzisiaj postaram się jeszcze, zanim zajmę się innymi sprawami, to wygładzić troszeczkę owiewkę od środka, tutaj gdzie odstaje jakieś włókno, żeby przypadkiem, tak jak tutaj, się nie skaleczyć. Więc zaraz sobie tutaj oczyszczę i zobaczę, dam te wzmocnienie. Gdzie jest ta moja dziura? Może nie z tej strony, ale przyjrzę się dokładnie, bo to jest tutaj. Widzicie, jaka jest dziura? Tutaj wzmocnię od środka. Tu jest za mało materiału. Tu jest ta dziura. Trzeba to wzmocnić od środka, żeby nie było później niespodzianek, że zacznie w tym miejscu pękać zaraz. Widać tutaj na dołączonym obrazku. Właśnie to jest to, gdy się szlifuje włókno szklane przy pomocy papierka i któreś z włókien wystaje i się wbija w palec. Przyleciałem troszeczkę z grubsza i teraz od środka szlifuję i tutaj też przecieram papierkiem ściernym w miejscu, gdzie chcę dodać troszeczkę tkaniny. I teraz nie wiem, czy mi się wbiło i zostało w palcu włókno, bo nie czuję. Chyba nie. Newralgiczne punkty zaraz będę docinał włókno. Na przykład tutaj też delikatnie od środka wzmocnię, bo jest bardzo ostra tutaj krawędź. Jest cienka, bardzo ostra z obu stron. Tutaj też jest taki mały ubytek. Tu lekko wzmocnię. No i gdzie to jest ta dziura? Tutaj też się świeci. Mogę delikatnie dorzucić tkaniny, bo nie jest za dużo. Tu. I tą dziurę od środka. Tu nakleję taśmę papierową, żeby już z tej strony później nic nie szlifować aż tak bardzo. Taki kit, zwykły kit naprawczy, bo na tą chwilę nie potrzebuję nic więcej. I tak byłoby skomplikowane teraz coś zamawiać. Więc zobaczę, mam nadzieję, że te moje nożyczki będą w stanie uciąć tkaninę. Najpierw poucinam odpowiednie wielkości tkaniny w odpowiednie miejsca. No i standardowo wymieszam. Poszukam jakiś pędzelek, który będę mógł poświęcić tylko jednorazowo. Zakładam rękawice i nakładam żywicę. Później będę mógł w tygodniu, jak to już zżeluję, obrobić i powinno być wtedy gotowa do szpachlowania i szlifowania. Oczywiście maty w zestawie naprawczym nie ma za dużo, jest dużo więcej za to żywicy. Już się zabieram za docinanie. Znalazłem jakiś pędzelek. Już myślałem, że nie będę miał pędzelka. Co się dzieje przy docinaniu? Pierwsze cięcie tymi nożyczkami było ok, ale szybko się już stępiły. Po prostu wszystkie włókna się zaczynają ciągnąć. Dobra, muszę się wycofać z tego pomysłu dzisiaj. Zapomniałem prostej rzeczy, że zostawiłem wagę w domu, a tutaj trzeba sobie to poważyć, żeby... Mam złe doświadczenia z żywicą, gdy się zrobi to na tak zwane oko, bez ważenia, wtedy albo nie żeluje, albo jest jakiś problem. Więc przywiozę wagę następnym razem, pomierzę, poważę i będę kleił. No, bywa i tak. Dobra, pozbywanie się tych dodatkowych instalacji elektrycznych z tych okolic. Tutaj wyciągam to wszystko. Grzane manetki i ładowanie zapalniczki. Nie potrzebuję tutaj. Będę wyciągał po kolei teraz instalację aż tutaj, aż do tego boczka. Ten boczek też już ściągam. No właśnie, są to takie oczywiste sprawy. Ten kabel jest sztywny. Cała ta instalacja tutaj. Wyłaź. Wyłaź. Mówię do ciebie, wyłaź. Trzeba powoli, pomału to przeciągnąć tu, później tu i dojść tu. Mi to przeszkadza, no chociażby ta lewa chłodnica, muszę ją przynajmniej poluzować, aby wycofać przewód, więc jest trochę rozbiórki. Dobra, poluzowałem chłodnicę, mogę tu przełożyć w tą stronę. I teraz tak, mam kolejne przewody.
Tutaj mam kostkę odpiętą od czujnika wału. To zostaje fajnie. Drugi przewód zapewne idzie klakson. Tak, idzie klakson. Już go zaraz odpinam, te przewody od klaksonu. Kolejny przewód idzie w tamtą stronę. To będzie zapewne wentylator. Aha, dobra, potencjometr w gaźniku, czujnik położenia przepustnicy, cewka zapłonowa i wentylator. I wtedy jak tak czepię, to wycofam to tu, będę rozbierał. Lepiej nagrać, zrobić zdjęcie. Teraz tak, niebieski z żółtym idzie tutaj do złącza na cewce z zielonym. Tak. Czarno-biały idzie do złącza czarnego. Powinno to być już ta część instalacji z tej strony do wycofania tam. Dobrze, wycofuję. O, ładnie to się, ładnie mi się to, mówię ładnie, prawie ładnie mi się to tam wycofuje. Tak. Nie plącz się, ale tak to już jest, dobra. A teraz zobaczmy, co my tu mamy, co to w ogóle jest za niespodzianka, bo nigdy tutaj nie zaglądałem. Szlauch ogrodniczy. Co ktoś tutaj modził? Jakiś może był moduł alarmu. Tak przypuszczam, bo zawsze była jakaś taka lampka dioda LED czerwona, która do niczego nie była podpięta, gdy kupiłem ten motocykl. Zaraz to się okaże, co tu było robione. Już ktoś tu był, ale działało przez cały czas. O, widać kabelki. Nie wiem, czy ta wiązka cała nie była przelutowywana. Wygląda jakby cała wiązka była przelutowywana po długości tutaj. To bardzo ciekawe. O czym to może mówić? Tego nie wiem, o czym to może mówić. Ale dobrze, że tutaj jestem, bo trzeba z tym zrobić porządek. O, kolor w kolor, to dobrze. Tylko pytanie jest, co tu się zadziało i dlaczego to jest tak, a nie inaczej. No, było tak uszczelniane. Strasznie to wygląda. Z małą dozą cierpliwości rozwijam wiązkę i zastanawiam się, dlaczego ktoś ją tak w taki sposób po środku po prostu przelutował. Czy tak było łatwiej, czy jakaś przekładka była czegoś. No i nikt tego nie dojdzie teraz przy tak starym motocyklu, co tam było. Tak, zmasakrowałem całą wiązkę i to prawda. To jest taśma nylonowa bez kleju. To jest owijana po prostu wiązka i tylko gdzieniegdzie jest dawana taśma izolacyjna, żeby to trzymało. W środku wiązka jest takie elementy gumowe, osłaniające, po prostu owinięte. I na to idzie taśma nylonowa. Taśma jest tak naciągnięta, tak poprzeplatana, że się fajnie trzyma. Co będzie, gdy damy taśmę zwykłą, izolacyjną, powiedzmy czarną z klejem? Może być naprawdę nieciekawie do końca, bo ten klej będzie wszędzie. Tutaj, już palce są czarne. Co ja wykorzystam? Jeszcze nie wiem, bo takiej taśmy nylonowej bez kleju nie mam. Mam czarną taśmę izolacyjną, mam też taśmę izolacyjną parcianą, ale na zewnątrz bym jej nie dawał. A co mnie teraz zainteresowało, to jak fabrycznie tutaj jest połączony na przykład ten przewód. To jest chyba, nie wiem, zaraz zobaczę, prawdopodobnie masa albo kierunkowska z prawy lewy. Jak to fabrycznie jest w wiązce łączone, na przykład te zielone, to też powinna być masa. Jestem ciekawy, skąd ta wiązka bierze tutaj całą tą masę główną. Więc tutaj sobie poprzeglądam i mam nadzieję, że kolory, które mam na mojej rozpisce, będą odpowiadały, bo rozpiska jest z modelu młodszego, od Anglika tak zwanego. Są drobne różnice w instalacji.
wyjdzie zaraz w praniu. No jest trochę tych kabelków, ale to jeszcze nie wszystko, bo idą tu. Tu są bezpieczniki, tu jest cały moduł, tu jest regulator. O, i zagadka rozwiązana fabrycznie. Po prostu tulejki zaciskowe, nigdzie nie ma nic lutowanego. I taśma izolacyjna na to i wszystko. I tak są łączone tutaj wewnątrz wiązki przewody. Co muszą być bezpieczniki? No standardowo, żeby zabezpieczały. No czasem warto przejrzeć wiązkę elektryczną. Tutaj widać, osłona wiązki już jest od czegoś przetarta. No oczywiście kable jeszcze nie są w tym momencie przetarte, ale myślę, że jeszcze dłuższy czas eksploatacji mogłoby nam wyrzucić, upalić bezpiecznik. Coś by się mogło nam tutaj zadziać. To wszystko pracuje w motocyklu i się trze. I dlatego trzeba kontrolować, sprawdzać, przeglądać takie rzeczy. Co tu było dokładane na środku tej wiązki? Możliwe, że był dokładany jakiś alarm motocyklowy. Dlaczego tak domniemywam? Bo tak, jest prądzik zabrany bezpośrednio tutaj jako zasilanie. To jest wpięte pod kierunkowskazy, ten niebieski i brązowy, nie, to jest zasilanie. Tutaj pomarańczowy też. Tak, mi się wydaje, że to był alarm. I dlatego miałem, gdzie ja mam ten plastik mój. Plastik, oto. Tą kontrolkę zawsze miałem w tym motocyklu, nigdy nie podłączoną. I zastanawia mnie to, jeżeli to był nawet w tym miejscu alarm czy coś dodatkowego, to kto go zdemontował? Kto go montował i kto go zdemontował i o co tutaj chodzi, no. Ale i tak będę tę wiązkę kombinował. To też, żebym nie zapomniał, jest cewka druga zapłonowa. I tak, przewód z, teraz już mówię, z żółtym czymś tam. Przewód żółto-niebieski idzie do tylnej cewki i idzie do złącza w kolorze zielonym. Tak. Dzisiaj zaczyna się prawdziwy bałagan, bo gdzieś mam duże schematy, nie wiem gdzie. Zaraz je poszukam, ale mam wszystko teoretycznie. Tu mam zapisane, co ma być wspólne, jakie kable wycofać, co mi jest niepotrzebne, co zmodyfikować. Jakieś ścinki różnych przewodów. Oczywiście kolorków fajnych nie będą odpowiadały idealnie kolorystce na schematach. No, modyfikacja rządzi się swoimi prawami. Wykorzystuję różne ścinki z pracy, co znachodzę. Więc tu mam tak. I pierwszy krok. Oczywiście przemyślenia były zawsze i są. Tak, robię masę tutaj i tutaj. Wykorzystam te śruby, tak jak wspominałem, żeby połączyć masę i tak. Masę motocykla, czyli minus, będę robił tutaj minimalistycznie, całe połączenia. I tutaj, gdzie zasilanie główne przyjdzie, też będzie konektor z masą, żeby dodatkowo masa była połączona gdzieś przy silniku, a nie na samym tym stelażu tutaj. Pobieranie przewodów, aby pozyskać, powiedzmy tutaj mam linka 1 mm i 4 kolory, ale żeby to obrać, trzeba się troszeczkę posiłować. To nie schodzi tak łatwo. Mam kilka kolorów, kilka różnych średnic przewodów, 4 mm, 2,5 półtorówka, 1 mm 0,75. Tutaj mam 0,75 czarne. Natomiast są to kabelki, jak to się nazywa, z automatyki i są tutaj numerki, cyferki na przewodach, więc to jest fajne. I na przykład przewód uważany za uziemienie można wykorzystać, bo on będzie odpowiadał temu samemu kolorowi, co przewód idący do obrotomierza. A reszta, no
niestety niekoniecznie będzie odpowiadało. Postaram się, jak znajdę kolory, żeby odpowiadały, żeby było mi łatwiej w przyszłości dojść do tego, o co tu chodzi. Natomiast zabieram się za panel i zrobię wiązkę. Mam taki plan zrobić wiązkę idącą z panelu, tutaj wszystkie przewody i ta wiązka będzie gdzieś tutaj po prostu spinana, rozpinana. Gdy to sobie odepniemy, możemy cały panel ściągnąć, bo innego wyjścia nie ma. Panelu musi być zrobiony na czysto, a tutaj muszą być złączki. No i oczywiście prawdopodobnie wykorzystam stare złączki, tylko je poprzerabiam, poczyszczę. Dlaczego? Bo zamówiłem nowe złączki, ale nie pomyślałem, nie poprzymierzałem i zamówiłem samochodowe, które są po prostu olbrzymie, wielkościowo. No tak, są fajne, ale w motocyklu są za duże. Było trzeba rozmiar mniejszy, teraz nie mam czasu zamawiać rozmiar mniejszego i będę kombinował. Więc pierwsza rzecz z listy idzie zmasować co się da, połączyć wspólną masę. Później połowa kontrolek jest wysterowanych przy pomocy masy, więc idzie stały plus 12V, więc też porobię mostki. Stały plus 12V i będę miał tak, już dzięki temu zasilanie do licznika, też tutaj umieszczone, przewody od kierunkowskazów, żeby zasilić też przełącznik, światełko, przełącznik od świateł, to tutaj już przy samych światłach króciutko będzie zrobione, więc zabieram się za ogarnianie tego makaronu. No, znalazłem moją stację lutowniczą jeszcze za przeszłych czasów, kiedy zajmowałem się elektroniką. Nawet jest komplet cyny cieniutkiej, fajnie. Stawiam zaraz na wózek i będę podjeżdżał do lutowania, bo będzie lutowanie, będzie opalanie koszulek i będzie zagniatanie konektorków, wszystko jednocześnie. Kiedyś dużo robiłem, miałem zajawkę na elektronikę, coś co skończyłem jako inżynier elektronik. To i trochę też gratów zostało, ale zobaczymy, czy jeszcze pamiętam, jak co się robi. Nie, żartuję. Dobra, teraz tak. Już ogarniam. Najważniejsze jest w tym wszystkim trzymać schemat i zapisywać, co się robi i dlaczego się robi i po co to się robi. I wtedy mamy swój schemat roboczy. Przenosimy to w rzeczywistość. Mierzymy, sprawdzamy. Zapach lutownicy. Nie wiem, czy jeszcze ktoś pamięta coś takiego jak Kalafonia. Naprawdę to jest pudełko, które ma tyle lat. Już nawet nie wiem ile, ale ponad 10. Motyla noga. Mam końcówki do zagniatania. Nawet udało mi się zagnieść, chociaż to 0,75. Ale co tu się dzieje? Wygląda to tak. Niby trzyma, ale są tego typu luzy, więc chyba zdecyduję się po prostu na lutowanie bezpośrednio, bo to mi nie odpowiada, tego typu luzy. Zaraz sobie przypomnę, jak to było godziny spędzane nad lutowaniem różnych układów, układzików. Ciepły, damy trochę więcej mocy. Więcej tutaj do lutowania. Zabielić przewody. O, ładnie to wszystko idzie. Tak. Zabielić. Polutować, dać termokurczliwą opaskę. Najwyżej się urwie. O, super. Idzie bardzo dobrze. Paseczka. Talarka na jedynkę. Mostek. Mostek tutaj. Mostek tam, gdzie trzeba. I jesteśmy w domu.
Na bieżąco lutowanie, obkurczanie, tutaj już się robi fajnie. No i też sprawdzanie, tak, czy nam to wszystko działa. Podpinanie pomalutku, chociaż chciałoby się szybko, ale tu się nie da przyspieszyć. Dobra, tak sobie idzie lutowanie. Tu mam już jedną z mas podłączoną. Teraz przewody sygnałowe. Jeszcze 2 dolutuję i będę kombinował z diodami prostowniczymi, aby zrobić kierunkowskazy na jednym indikatorze i też światło awaryjne też z diodami zaraz będę kombinował. Na razie mam tutaj taki cały czas bałagan z tym wózeczkiem i dobieraniem przewodów, więc też sprawdzam na bieżąco zasilacz. No, wygląda to tak sobie ciekawie. Wstępnie robi się już mały porządek, bo przewody tutaj będzie można organizować. Teraz tak, potrzebuję dociągnąć, to jest 2. U mnie 2 to jest pomarańczowa do kierunkowskazów, nie zielona, bo zielony jest neutral. I teraz tak, tu muszę wlutować 2 diody, ale prostownicze, żeby mieć jeden indikator. I jednocześnie potrzebuję też sygnał 3 przewody do awaryjnych, czyli sygnał z przerywacza plus kierunkowskaz prawy i lewy, i ten sam sygnał prawy, lewy będę potrzebował tutaj spiąć z tym. Więc już tutaj kabelkuję i zaraz będę to testował. Dobra, teraz sprawdzam przejście, bo czasem w tych przyciskach NC, NO, czyli normalnie styknięty, normalnie nie styknięty, czasem jest odwrotnie. I tak, żółty kolor zarezerwowałem sobie jako przyjście z przerywacza od kierunkowskazów. I teraz muszę sprawdzić, przyzwonić miernikiem, czy faktycznie będę miał na NC, czy na NO. Więc sprawdzę to, czy to jest właśnie tak, jakbym chciał, czy nie. I teraz tak, COM wspólny, normal open. I teraz tak, wciskamy, mamy awaryjne włączone. Ok, środkowy. NO. Zgadza się. Normalnie otwarte, czyli teraz jak wyciskamy, mamy normalnie obwód otwarty. Czyli interesuje mnie NO. I tak jest bardzo dobrze. Nie nagrywam za dużo, jak gadam, bo nie mam za dużo czasu. Chciałbym temat poruszyć. Na wyjście, zaraz tutaj na diody, na kierunkowskazy, dam po prostu przewód brązowy, żeby sobie wyróżnić kolorami. Tak, mam brązowy na wyjście. I teraz jeszcze wyjście podświetlenia. Na podświetlenia dam białe, żebym tutaj już nie pomieszał. Najlepsze do tego jest stacja lutownicza na gorące powietrze albo regulowana opalarka. Ja mam najtańszą bez regulacji. I to tak średnio wychodzi, ale daje radę. Żeby go nie przypalić, bo łatwo można coś przetopić. Dobra, pomarańczowy, żółty idzie bezpośrednio, więc on już idzie sobie tam. Może być spięty z pozostałą wiązką. Ale tutaj nie powodował żadnych problemów. I teraz jaka magia jest z diodami prostowniczymi? Otóż żadna, natomiast ja mam przygodę. Mam 2 diody 3 amperowe. Będę stosował kierunkowskazy LED, które nie pobierają aż tyle prądu. Natomiast gdybyśmy chcieli to zrobić w ten sam sposób, stosując żarówki wciąż, to musimy sobie szukać minimum 5 amperowych diod prostowniczych. Udało mi się zdobyć dosłownie 3 amperowe i to sobie zastosuję do świateł awaryjnych.
i diody 1-amperowe do zastosowania do wskaźnika. Co ja robię? Przewód biały to jest wyjście, zaraz, żebym nie namieszał, a już namieszałem. Przewód biały jest to lampeczka w przycisku od świateł awaryjnych. Lutuję tutaj diodę prostowniczą w kierunku przewodzenia do świateł. Co ja tu kombinuję, co ja tu lutuję? No tak się nauczyłem kiedyś. To nie jest poprawnie, żeby lutować w palcach. Zazwyczaj używałem trzeciej rączki, ale w tej chwili nie mam. Więc lutuję sobie w palcach. Dobra, mamy połączenie dwóch diod 3-amperowych. Tyłem, z przodu jest kreseczka, kierunek przywodzenia. Okay, zamieniłem jedno drugą. W tej chwili obojętnie niebieskie, czy to będzie prawy, czy lewy kierunkowskaz. Tak, tu sobie obejrzę, czy jest dobrze przylutowane. W miarę dobrze. Co to znaczy w miarę dobrze? To znaczy, że mi odpowiada. Zawsze mogłoby być lepiej. I mamy tak, prawy, lewy. Teraz założyć koszulki, tutaj zaizolować i to połączyć z wyjściem od włącznika świateł awaryjnych z brązowym. To będzie przyjście. Te długie przewody będą przyjściem od kierunkowskazów, a to będą przednie kierunkowskazy. Ten brązowy, biały i te diody prostownicze, wszystko naraz. Oczywiście mówię w ręce, używałbym trzeciej rączki, gdybym miał. Jest zadowalające. No tak. Nie jest idealnie, ale jest bardzo dobrze.